Wizerunki Chopina w rzeźbie rozsiane są po całej Polsce. Zdobią miejsca związane z biografią artysty, przechowujące pamięć jego odwiedzin, parki miejskie, instytucje noszące jego imię. Wszystkie z tych form upamiętniania odnaleźć można dziś również w Żelazowej Woli, miejscu, w którym Fryderyk Chopin przyszedł na świat. Najstarszy z nich to metalowy obelisk w kształcie nagrobka, odsłonięty uroczyście 14 października 1894 roku. Znajduje się na nim medalion z popiersiem Chopina oraz napis Fryderyk Chopin, 22 lutego 1810 roku, poniżej którego znalazła się lira otoczona liśćmi. Ten klasyczny w formie pomnik zaprojektował Bronisław Żochowski-Brodzic, a wizerunek kompozytora wykonał Jan Wojdyga, wzorując się na medalionie Jeana-François Antoine'a Boviego, wykonanym jeszcze za życia kompozytora. W każdej epoce wizerunek Chopina się zmieniał i zmieniał swój charakter. Powoli ten wizerunek, wydaje mi się, odkleja się od realnej osoby i staje się symbolem, który zmienia się razem z duchem epoki. I tak jak w XIX wieku, bliżej połowy XIX wieku powstawały takie eleganckie, arystokratyczne portrety, tak na przełomie wieków, w okresie Młodej Polski, powstawały portrety symbole. Portrety, które miały symbolizować ducha, natchnienie, bo figura Chopina była postrzegana jako taki najbardziej uduchowiony symbol artysty. W pokoju urodzenia Chopina znajduje się popiersie dłuta Ksawerego Dunikowskiego. Jest to odlana w brązie głowa Fryderyka Chopina z cyklu głów wawelskich, nad którym rzeźbiarz pracował w latach 1925–1929. Na długiej, smukłej szyi uniesiona nieznacznie ku górze młodzieńcza twarz kieruje spojrzenie w nieokreśloną dal. Zarysowana szkicowo burza włosów jest raczej rozwiana w swobodnym nieładzie niż starannie ufryzowana. Nie jest to twarz, jaką znamy z ikonografii powstałej za życia kompozytora. Zależało nam, by w tym najważniejszym pomieszczeniu w domu urodzenia Fryderyka Chopina zaprezentować wizerunek kompozytora, który jest świeży, który nie jest osadzony w jakimś konkretnym czasie, jest wręcz ahistoryczny. Stąd pojawienie się Dunikowskiego w pokoju urodzenia Fryderyka Chopina. Warto zaznaczyć, że Chopin Dunikowskiego jest częścią cyklu, który rzeźbiarz tworzył na potrzeby dekoracji sali poselskiej na Wawelu. I Chopin miał się znaleźć w otoczeniu najwybitniejszych Polaków, niekoniecznie z konkretnego czasu historycznego, ale wśród najwybitniejszych jednostek, które wyjątkowo zaznaczyły się w historii Polski. Popiersie Chopina dłuta Stanisława Sikory można uznać za przestrzenne odzwierciedlenie oblicza schorowanego Chopina, które znamy z fotografii wykonanej na rok przed jego śmiercią. Z cokołu spogląda na nas opuchnięta twarz o ziemistej cerze, której fakturę podkreśla materiał, z którego wykonane zostało popiersie. Pierwszym upamiętnieniem było zdjęcie maski pośmiertnej. I to była praktyka bardzo częsta w XIX wieku. Także te maski w licznych odlewach krążyły po Europie i po dziś dzień w wielu polskich inteligenckich rodzinach taka maska gdzieś leży na regale. Potem powstały dwa takie najbardziej klasyczne rzeźbiarskie popiersia. Jakuba Tatarkiewicza już w 1851 roku i Bolesława Syrewicza w 1872. Oba w takiej akademickiej, XIX-wiecznej manierze z kareryjskiego białego marmuru. I wydaje się, że dla rzeźbiarzy polskich właśnie te rzeźby były taką klasyką, do której się odwoływali. Józef Gosławski w swoim pomniku zdecydował się wrócić do salonowego, arystokratycznego wizerunku Chopina. Kompozytor zwraca swą głowę ku ziemi, oczy ma przymknięte.
Włosy starannie ułożone. Rysy twarzy znamy dobrze z jednego z najbardziej rozpowszechnionych wizerunków Chopina, którego autorem był Ary Scheffer. Ubrany jest ze staranną elegancją. Szyję osłania misternie zawiązany fular, ramiona okrywa frak i ciepły płaszcz. Prawą ręką kompozytor naciąga go sobie na ramię, lewą nasuwa jego połę na kolano, jak gdyby chciał ochronić się przed zimnem. Choć odlany w brązie, pomnik Gosławskiego oddaje kruchość cielesności kompozytora, w której zamknęło się szlachetne, duchowe piękno. W Warszawie, w Łazienkach Królewskich, na wyróżnionym miejscu stoi monumentalny pomnik autorstwa Wacława Szymanowskiego. Chopin siedzi pod mazowiecką wierzbą. Odchylony lekko w tył, zwraca głowę w lewo, nadstawiając swój prawy profil w stronę wiatru, który dynamizuje kompozycję pomnika, uginając koronę wierzby w tę samą stronę, w którą unosi fałdy luźnej szaty okrywającej ciało kompozytora. Twarz Chopina nosi rysy znane z maski pośmiertnej, pozbawione jednak śladu wycieńczenia i choroby, wygładzone i uszlachetnione. Chopin nie kuli się przed zimnem, przeciwnie, ulega urokowi potężnego żywiołu. Kompozytor czerpie natchnienie z otaczającej go natury. Chopin Szymanowskiego to nie tylko doskonała rzeźba, którą w 1909 roku doceniło międzynarodowe jury, przyznając jej pierwsze miejsce w ogłoszonym ze względu na zbliżające się stulecie urodzin kompozytora konkursie, ale wspaniały pomnik przypominający o organicznym związku twórcy z polską ziemią, z której wyrósł i która pragnie zachować o nim pamięć.